Ciekawie działa mózg, że człowiek wchodzi w akcję nawet symulowaną i ma się wrażenie, że odbywa się to naprawdę. No bo de facto jest tam prawdziwy człowiek, który naprawdę trzeba zwieść i uratować. Nie ma tutaj rzeczy udawanych, działamy tak, jakbyśmy finalnie byli na zdarzeniu. Każdy dzień jest wyjątkowy, niepowtarzalny i naprawdę tu się dzieje i na jakim jest poziomie i w jaki sposób jest symulowane. Można powiedzieć, że real. Czasami jest tak, że gdzie jest wojna, tam bywają straty. Szpica to są warsztaty, jedne chyba z najbardziej profesjonalnych w Polsce. Jest to miejsce, gdzie możemy zweryfikować swoje umiejętności techniczne, dowódcze, medyczne. Szeroki poligon na to, żeby się dokształcić, dotrenować i doćwiczyć. Są to jednak najlepsze ćwiczenia w Polsce z dziedziny ratownictwa wysokościowego, prowadzone przez najlepszych instruktorów. Myślę, że to jest całkiem fajna inicjatywa, która pozwala ludziom z różnych służb powiększyć swoje doświadczenie. Manewry, które przeżyliśmy, moim zdaniem, były niezwykle różnorodne, bo od ratowania poszkodowanego, który był w jakimś wykrocie, w jakiejś dziurze w ziemi, przez wielki komin, na którym po prostu on gdzieś tam się dopiął i złamał rękę i nie był w stanie zejść, po takie rzeczy jak półka skalna, dzisiaj na przykład w kamieniołomie, gdzie sypało się po prostu kruszywo i było w ogóle pytanie, w jaki sposób dotrzeć do poszkodowanego. Dzień jest bardzo intensywny, ponieważ tych epizodów jest kilka, są rozmieszczone w bardzo ciekawych miejscach, wytypowane są obiekty, które faktycznie są wymagającymi obiektami. Akurat znajdujemy się na epizodzie, gdzie jesteśmy na wiszącym moście nad dawną koleją. Symulujemy odpadnięcie pracownika, który robił przegląd konstrukcji metalowej mostu, wisi pod nim i nie jest w stanie się z niego wydostać. Ekipy ratownicze mają za zadanie dotrzeć do niego, aczkolwiek to dotarcie nie jest zbyt proste, ponieważ znajduje się on pod konstrukcją, więc troszeczkę wysiłku muszą włożyć, aby w to miejsce udać się, a następnie udzielić mu pierwszej pomocy oraz ewakuować go w miejsce bezpieczne i przekazać załodze ZRM-u. Dzięki temu, że zmieniają się scenariusze w trakcie dnia, nie jest to prowadzone cały czas jednym szematem, tylko trzeba rzeczywiście korzystać z całkiem sporego zasobu swoich umiejętności. Zostałem zaproszony przez kolegów na szpicę do udziału. Jestem zaszczycony, że wystąpiłem w kadrze. Nie miałem okazji obserwować, chociaż chętnie bym sobie poćwiczył. Muszę nadzorować, pilnować. No jest to dość, obciążające i męczące, bo cały czas trzeba pilnować. Nie można sobie pozwolić na chwilę gdzieś tam nieuwagi, bo różne rzeczy się przydarzają. Tak jak słyszałem, jak różni prowadzący mówili, ile wy razy ćwiczycie? Raz, 2 razy w roku? No to tutaj to jest sumarycznie 18 epizodów, no to robi za kilka lat. Tutaj nie ma słowa aplikacja, czyli że coś robię na niby, ubieram rękawiczki na niby, intubuję na niby. Tu faktycznie pokazujemy naszą wiedzę, jaką posiadamy. I to jest bezcenne.
Zdarzyło mi się kilka razy brać udział w manewrach, gdzie poszkodowanymi były manekiny bądź kukły i w żaden sposób nie było to wartościowe, nie odpowiadało realiom prawdziwej akcji ratowniczej. Full real, to co widzisz, tak jak jest, robisz na 100%. U nas robi się wszystko aplikacyjnie, tak? Jeśli mamy wyciągnąć opatrunek, po prostu nawet się go nie rozrywa, tylko się przykłada razem z opakowaniem. A tutaj nie ma nic takiego. Jeśli coś jest widoczne, po prostu trzeba tą czynność wykonać, podać tlen, wyciągnąć opatrunek, zaopatrzyć ranę. Ileś razy tak było, że czegoś nie mieliśmy, trzeba było coś zaimprowizować, no to improwizuj, a nie nagle ojej, stop, ćwiczenie, cofnę się, wezmę, wrócę po plecak, bo go nie wziąłem, coś tam. Nie wziąłeś plecaka, musisz zrobić bez plecaka. Tak by było w realnym świecie i to jest wielka wartość. Jest pogoda odpowiednia, ratownicza. Nie jest ciężko, można się wyspać, jest sauna. Same superlatywy. Całe 4 dotychczasowe dni wiało i było zimno i to jest bardzo fantastyczne. Kiedy ten wiatr porywał nam różne rzeczy i było naprawdę ciężko. Wiatr w 100 na godzinę nie jest nam obcy. Nazywam się Kajetan Ginter, jestem organizatorem manewrów ratownictwa wysokościowego Szpica 2023. Na tych manewrach jestem instruktorem oceniającym techniki linowe. Jestem opiekunem medycznym i zajmuję się również oceną prawidłowości wykonania zadań. Zajmuję się tutaj pozoracjami, staramy się, żeby były one jak najbardziej realne, żeby ratownicy, którzy działają w akcji, mogli jak najbardziej skupić się tym i móc to potem przenieść na swoje realne zadania. Na tych ćwiczeniach odpowiadam za medyczną część symulacji, za merytoryczny ich przebieg, a także ocenę uczestników. Dlaczego organizuję te manewry? Jakoś się tak złożyło, że no już ładnych parę lat temu powstał taki pomysł w dość wąskim gronie instruktorów, że jest pewna luka, którą należałoby wypełnić. To jest luka po manewrach, które robił świętej pamięci Marian Sochacki, który łączył bardzo wiele ludzi, bardzo wiele służb. Spotykaliśmy się co roku na jesień. Było parę lat przerwy, no i stwierdziliśmy, że warto by wrócić do tej tradycji. No i tak jakoś poszło. Jestem koordynatorem wojewódzkim ratownictwa wysokościowego, więc to, co tutaj jesteśmy w stanie przećwiczyć, zaobserwować, no później przekładamy na organizację naszych grup wysokościowych w województwie. Moją rolą jest statystowanie przy tych nieźle skomplikowanych wszystkich symulacjach ratowniczych. Jestem pierwszy raz na tego typu ćwiczeniach jako jeszcze niedoświadczony ratownik wysokościowy. Tutaj jestem pierwszy raz, namówił mnie kolega, mówił, że szykują się naprawdę niezłe manewry takie na zarąbistym poziomie, na których będą takie rzeczy, których się nie można spodziewać i to się sprawdza. Jestem dowódcą zmiany pierwszej, ratownikiem wysokościowym od 2001 roku. Przyjechałem, bo 10 lat temu zacząłem się bawić w liny i zawsze marzyłem, żeby to robić na fajnym poziomie, choć nie robię tego zawodowo. Jestem na szpicy 5. raz. Jestem starszym instruktorem ratownictwa wysokościowego, starszym instruktorem ratownictwa górskiego, obecnie emeryt. Poziom uczestników jest bardzo różny, bardzo. Od niskiego, myślę, że można to powiedzieć wprost, ale to się bierze z tego, że jest też dużo młodych ludzi zaraz po szkoleniach, którzy decydują się przyjechać tutaj i ćwiczyć na ostro. To dobrze, że im się chce, ale są też osoby o poziomie wysokim bardzo, gdyż są już któryś raz tutaj, ćwiczą dużo sami u siebie, mają za sobą też bardzo dużo działań w roku, rzeczywistych działań, także rozrzut pełen.
Przyjechałem tu dlatego, żeby móc swoje umiejętności przekazać dalej. To, co nam się udało już w dotychczasowych edycjach Szpicy wypracować, jeżeli chodzi głównie o ratownictwo medyczne na linkach, żeby przekazać dalej, żeby spróbować pokazywać na zewnątrz, jak my ćwiczymy w fundacji, jak my ćwiczymy w projekcie Bezpieczny Kazbek. Lotos, dla grupy drugiej. Przyjechałem zdobyć troszkę doświadczenia, sprawdzić moje dotychczasowe umiejętności, ale też przekazać trochę tego doświadczenia, które już mam. Czy będzie kolejna szpica? To bardzo dobre pytanie. Zawsze na szpicy czy na innych dużych ćwiczeniach tego typu, które organizujemy wraz z kadrą, śmiejemy się, kiedy jest ten moment, kiedy możemy zacząć mówić, że w przyszłym roku nic nie robimy. Myślę, że teraz jest ten moment, że chodzimy i mówimy, że na razie mamy dosyć, ale po jakimś czasie przejdzie za nami, nam zacznie brakować tego i zaczniemy myśleć nad kolejnym tego typu wydarzeniem. Właściwie co edycję staramy się coś zmieniać. Trochę formułę, trochę ilość osób w grupach. Na pewno zmieniamy miejsca, w których ćwiczymy. Zmienia się też sprzęt, więc ten sprzęt narzuca nam pewne zmiany w organizacji, w zadaniach, które robimy i w planie dnia. Co jest moim największym marzeniem, jeżeli chodzi o ratownictwo wysokościowe? Może to zabrzmi nieco źle dla osób, które nie mają pełnego obrazu tego, jak działają grupy w Polsce. Natomiast marzy mi się, żeby grupy miały więcej działań. Nie żeby więcej złego się ludziom działo, tylko żeby jeździły do większej ilości działań, dlatego że zdarzenia są i można by wysyłać do nich grupy, natomiast nie zawsze to się dzieje z różnych przyczyn. Czasami system ma jakieś luki, wady, które można by było zmienić i no, prawda taka jest, że najwięcej uczymy się w boju, więc życzyłbym sobie i kolegom, żeby oprócz ćwiczeń mogli używać tę wiedzę tam, gdzie coś złego i tak się już stało i mogliby pomóc tym ludziom dużo szybciej i czasami prościej, nawet niż w sposób tradycyjny przy pomocy drabin czy innych metod nielinowych. Z tego co kojarzę, to są jedyne ćwiczenia takiej skali, takim zasięgu, takiej jakości przede wszystkim. Więc no, samo to, żeby na te manewry się dostać, no to jest dużym wyróżnieniem. Fajnie prowadzone rzeczy, super jeżeli chodzi o dobór lokalizacji. Jest tak, że mamy różne miejsca, w tym samym dniu robimy przeróżne rzeczy. To jest super, bo nie można się nastawić tak naprawdę na jedną rzecz. A poza tym, jeżeli chodzi o kwestię medyczną, to jest takie coś, co rzadko się spotyka na jakichkolwiek ćwiczeniach. Organizacja, przypuszczam, jak zawsze na piątkę. Wszystko gładko, można było też pewnie w tempo, pewne rzeczy były zmienione, o czym my jako uczestnicy nawet nie wiedzieliśmy, także super. Ratownicy wysokościowi w pewnym rodzaju są pasjonaci. To nie jest tak, że oni dostają dodatkowe pieniądze za to. Natomiast no, komuś się musi przede wszystkim chcieć i mieć możliwość, tak jak tu, rozwijać te swoje umiejętności, no i te swoje chcenie. Po tylu dniach szkolenia wiemy teraz, że przygotowanie sprzętu zdecydowanie ma znaczenie w samym rozpoczęciu działań i w szybkości później realizacji tego działania. Zdecydowanie będą zmiany w jednostce sprzętowo, no i oczywiście ćwiczenia na zmianach. Z kimś tu rozmawiałem na ten temat, że albo się jeździ na szkolenie wysokościowe, albo na medyczne, a w tym wypadku zrobiliśmy tak naprawdę 2 szkolenia.